Siemano strzelcy, tu Kons HFT1. Witam Was na targach IWA 2026 w Norymberce, Niemcy. Zobaczymy, co tu dzisiaj będzie ciekawego. Zostańcie ze mną. Dobra, to pokręćmy się trochę po tych halach. Jest tu parę rzeczy, które chciałbym Wam pokazać. Dosyć fajne pneumatyki. Zobaczymy sobie, co tu dają. Może coś ciekawego, coś fajnego. No, ci, co śledzą mojego Facebooka, to już trochę widzieli. Ale dobra, to zaczynamy. Hala pierwsza. Zobaczymy, co nam tu przyjdzie. No i mamy pierwsze stoisko Reximex ze swoimi produktami jak Reximex Lyra. Zobaczmy, czy jest coś nowego. Tron generacja 2. No powiem Wam, regulacje już fajnie robią. Poleci. Dobra, idziemy dalej. No i mamy następnego Nixan firma. Wersja Archero C. Niestety nie powiem Wam, jakie to są, jakie są parametry. Oprócz tego, że widzę, że to jest 5,5 mm. To jest spoko. Przeczytaj instrukcję. Escalade. No spoko, z taką już znanym patentem. Zupełnie nieznana mi firma. Dajcie znać, czy spotkaliście tego producenta, co o nich wiecie, myślicie. Ja szczerze mówiąc pierwszy raz to widzę. Także dobra, lecimy dalej. Myślę, że to Wam się spodoba. FX zaprezentował swoje nowe karabinki. Głównie chodzi mi o FX Panthera MK2. Zobaczcie. To, co się zmieniło, to na pewno możecie zobaczyć, ta osada została przedłużona przede wszystkim. To jest troszkę inaczej wykonana. Co jeszcze widzę na szybko, to tu został ten tył przedłużony. Polepszenie stabilizacji. Jeszcze, o ile dobrze widzę, to tutaj szyna Picatinny została trochę przedłużona, to żeby było łatwiej. To jest też spoko, to miejsce, lepiej można chwycić karabinek. No i tutaj lepsze dostosowanie do tyłu. Także spoko wersja. FX Panthera MK2 to jest akurat wersja Bench. Dostępne kalibry 22, 25 lub 30. A tutaj mamy dłuższą wersję. Też kawał lufy. No i nie można też zapominać o nowym Dynamicu. Też MK2. Też ciekawą tutaj szyną. I to jest oferta FX-a. O, tego na górze to nawet znam. I chyba go nie lubię. Dobra. FX-y FX-ami, są tu jeszcze ciekawsze rzeczy, także zostańcie ze mną, lecimy dalej. Na razie. Tu wpadł mi w oczy jakieś Karma IQ Equilibrium. Też marka relatywnie nowa.
Na górze Karma Red Panda Bench. Kurde, zobaczcie, kiedy jest wielki. To, że ten patent robi się dosyć popularny z powiększaniem ilości powietrza. A tu jeszcze mamy JTS Airstrike. Kaliber 22. Również nieznana mi marka. To samo dzieje się, to samo w przypadku marki MA2, też relatywnie nowa. To jest wersja, którą widzicie tutaj, Sniper, w kalibrach od 4,5, 22, 25, 30. Mac Activity MA1. No, kawał też syntetycznego karabinka. Zobaczcie tego. Mactivity MA3. Macavity. Przepraszam. Ale ten to jest niezły kocur. Macavity MA8. Czy jaka szyna długa. Tutaj kartusz stąd. Dotąd. Port do napełniania. Taki bardziej większy z tyłu niż z przodu. Aż do kalibra od 177 do 35. MA8, jakby ktoś z Was był zainteresowany. Dobra, lecimy dalej. A jakby kogoś interesowało, Norika, czyli gaz ramy, wiatrówki. Może coś nowego. Zobaczymy, o ile przejdziemy. Omnia ZRS Fire. No dobra, lecimy szukać dalej ciekawostek. No dobra, teraz jestem przy stoisku FX-a. FX zawsze robi wrażenie na targach. Mają bardzo fajne, duże stoisko i no już widzieliście. Ale znowu Pantera MK2. O, a tutaj mamy ale całkiem fajnie to wygląda. Ale to, co chciałem Wam pokazać, to Leoparda, którego widzieliście już u mnie na kanale. Ten gościł na kanale, oczywiście wersja z dłuższą lufą, z 2 cylindrami, ale jest też taka fajna, krótka wersja z kartuszem, jakby to kogoś interesowało. Całkiem ładna, mi się podoba. Albo wręcz taka kompaktowa wersja. No też ma swoich fanów, swoich zwolenników. Spoko. No dobra. No jeszcze Optics Element. A tego dziada zobaczycie u mnie na kanale niebawem. To jest co prawda wersja 22, ja mam 4,5, ale wygląda bardzo, bardzo podobnie. Dla części z Was nie mogło zabraknąć oczywiście Hudsona. Zobaczymy, czy jest coś nowego. Chodźcie ze mną.
isn't it? To są znane już. Zylox. I AT44, najbardziej znany. Tutaj Factor Sniper L brązowy. I chyba jedna nowość, którą zauważyłem, przynajmniej nie kojarzę tego karabinka, to jest Thank you so much. And Santa Ripex. Disabled. What? We have disabled. Yes, Santa Besa, yes, disabled. That's your watch. The best friend. Bardzo lekki, kompaktowy. Again, maybe next year I will send it again. Also, I will meeting, okay? No dobra, Hudsony są. Może Factor Sniper kiedyś się pojawi u mnie na kanale. Lecimy szukać dalej. Do następnego. No i dochodzimy do sedna. Są tu chłopaki jeszcze z Czech. Jest tutaj Ballistas. Zobaczymy, czy mają nowego Epic Vision. Już bardzo dobrze znacie to. Bardzo dużo sprzętu fajnego, Epic One, Epic 2, Type and Slash, ahoj i tak dalej. No to zobaczmy. Czyli Epic One, Epic 2 to są znane Wam już konstrukcje, natomiast tutaj macie całkiem nowy karabinek, nazywa się Epic Vision i jest o wiele lżejszy, tańszy, natomiast celność osiąga bardzo dużą. Zastosowali w Epiku tak samo tutaj ustawienia sprężyny, coś na wzór FX-a. Możecie mieć taką tutaj bakę, ale też możecie ją zmienić. Tu tak samo wersja z przedłużoną szyną, którą dodali. Na końcu można sobie moderator zamontować, trzeba tutaj po prostu odkręcić robaczka. Lufy od czeskiej firmy, od CZ-u lub można zastosować tutaj Lothara Waltera, przy czym podobno lepiej się spisują właśnie te lufy. Jest mega celny, istnieje wersja 16-dżulowa. Robią to też na rynek angielski, więc może być to ciekawa alternatywa do strzelania. Tam jeszcze Wam pokażę, jak mi się uda podejść. Tutaj macie jeszcze inny rodzaj uchwytu, taki aerowy. Generalnie możecie sobie tutaj podłączyć, co by Wam się podobało. No i co, szyna Picantilly. Może być też wersja z butlą. Dobra, nie przeszkadzam trochę chłopakom, więc się tutaj przesunę. Pokażę Wam patent a propos Taipana. Tutaj macie wersję Taipan Slash, wersji Tactical, która już była u mnie na kanale, ale co jest tu ciekawego? To tutaj jest zawór. Czyli nie musicie butli odczepić, a możecie mieć zawór do dodatkowego ładowania. O, jaką tutaj zrobili wersję taktyczną.
Tutaj już w tej wersji, która była u mnie na kanale, to zostało poprawione. Jak widzicie, tutaj jest już na śrubach to zamontowane, więc słuchają swoich strzelców, jest fajne. I tu widzę, wszędzie jest taki patent już zrobiony. Jeszcze Wam chciałem pokazać butlę, jaką tutaj można zastosować. To jest taka buteleczka, która jest trochę większa, 0,44 litra, nie wiem czy to widać. I ona też pasuje do Taipena. Dodatkowo ten zawór, o którym mówiłem, można go w miejsce, jakby to powiedzieć, tutaj zamontować i wtedy można zewnętrzne źródło zasilania podłączyć bez odkręcania butli, tak jak to miało miejsce wcześniej. Właśnie wcześniej to taką macie taki adapter, przejściówkę. No i to już wszystko wiadomo. Dobra, lecimy dalej. Bintak to jest nazwa, którą powinniście zapamiętać, jeśli interesują Was dobre, mocne wiatrówki. To jest akurat wersja FA338, 8,6 mm. Fajny sprzęt. Zaraz Wam pokażę kolejne ulubione bintaki, jakie być może znajdą się na moim kanale. Zeus 72 kaliber. I tu moje ulubieńce. Bintek T30 i Bintek T9. Ten na przykład może być w kalibrze aż 9 mm ze składaną kolbą. No mega fajna sprawa. Pokażę Wam Bintak T9. Taki mały. Z magazynkiem 9 mm. No po prostu petarda. Może być składany w takiej małej formie, zmieści się do wszystkiego. Bintak T30, podobna sprawa, mały, można nawet strzelać bez przykładania lub z kolbą. Fajna sprawa. O, nawet działa. Gwóźdź programu, moi drodzy, Bintek M-Car. Okay, okay. 4500 PSI. O kurde. It's a book like it. Żebyście mieli porównanie, to strzela czymś takim. 11,6 mm. Kaliber 4,52. Niesamowite. Weet je, die motion, die druk op de knop en dan komt er in één keer een hele wandel met geweer uit. No, ewentualnie jak chcecie trochę powietrza zaoszczędzić, to możecie wziąć ten krótszy. Jeszcze zapomniałem Wam powiedzieć, dlaczego to jest nazywane M-Car, bo to jest multi-caliber gun, czyli może strzelać od 4,52, 4,57 do nawet 3,38 chyba, o ile dobrze kojarzę. No i to jest wersja 4500 PSI, ale
Ten patent może być upgrade'owany do 7000 PSI. I tutaj macie tego nowego FA338. On będzie teraz niedługo wypuszczony na rynek. I ten skurczybyk potrafi strzelać w trybie semi lub w trybie auto. Tylko do tego jest specjalna amunicja 338 właśnie, stworzona przez EIE. To jest mniej więcej cena ta sama co 9 mm, ale różnica polega na tym, że ten skubaniec ma lepszą balistykę, on po prostu lata lepiej. I co ciekawe, do tej wersji tutaj tak samo macie upgrade paki, po prostu to wykręcacie, cały ten upgrade pack, który macie sobie załadowany, 4,5 tysiąca, możecie sobie upgrade'ować takimi pakami, które wcześniej sobie naładujecie i po prostu robicie klik i wchodzi jedno w drugie. I teraz pytanie może powstać, co z wersją 16-dżulową. Oczywiście wszystkie są dostępne w wersji do 16 dżuli. Może być uwolniona ta energia, jeśli sobie tego życzycie. Ja oczywiście tego nie mogę Wam polecić. Natomiast o co chodzi z tymi dwoma jeszcze wersjami? Tutaj jest Bintek T30 i tu jest Bintek T9, to co Wam mówiłem wcześniej. Po prostu ten jest 9 mm od kopa, a ten jest w różnych kalibrach. Może być nawet w kalibrze 177, czyli 16-dżulowa wiatrówka, którą za pomocą właśnie takiego mechanizmu możecie ewentualnie na własne ryzyko i odpowiedzialność sobie odblokować. Natomiast bardzo ciekawym, jeśli chodzi o self-defense, jest ten model M50 HP Max i ludzie tego używają jako właśnie coś, co nie musi być celne na 100 metrów, a co jest skuteczne, jeśli chodzi o obronę własnego miru domowego. Jeśli Was to interesuje, to go chętnie Wam pokażę. Także tu jeszcze mamy Zeusa, wersja z pojedynczym kartuszem, pojedynczo ładowany, ale pytanie to już jest taka wiatrówka do demolki, czy Was to interesuje, czy nie, bo mnie akurat tak troszkę mniej to interesuje. Skoro jest pojedynczy strzał, no to nawet mając taką moc, jeśli byłaby potrzeba powtórzyć strzał, no to trzeba to ładować. Tu jeszcze tak ciekawy patent, to jest też nowość na targach. To jest akurat, wygląda jak latarka, ale to jest siatka. Macie wkłady, nie wiem, teraz ich nie widzę, które ładujecie od tyłu i po naciśnięciu wybija siatkę i na przykład Niemcy albo Holendrzy mają problemy z wilkami na przykład, no to ciekawy patent. Dobra, no to jest chyba od Zeusa pestka. Jeszcze Wam pokażę Bintak T9 strzelający 9 mm. Gdzieś tu miałem 9 mm. To są slagi 9 mm. Dobra. Tutaj nowa produkcja FG10, czeska firma, bardzo fajny patent, zrobione na lufie Lothara Waltera, od razu przychodzi z moderatorem. Jeden rodzaj takiego kartusza, możliwe, że jeszcze będzie w opcji karbonowe, ale zobaczcie, bardzo, bardzo ładna konstrukcja. Firma FPG Arms, to nowa firma w Czechach. No i co mamy? Mamy szynę M-Lock, pod spodem również do tego Picatinny, do montażu. Co jest ciekawe, regulacja mocy tutaj tym pokrętłem. I ciekawy jest jeszcze magazynek. Pokażę Wam, jak magazynek wygląda.
Tutaj musicie nacisnąć Unlock. I tutaj jest taki magazynek. On nie jest sprężynowy, co jest bardzo fajne, bo można go praktycznie jedną ręką naładować. Dosyć ciekawa rzecz. To jest akurat kaliber 6,35 i kalibry od 4,5 mm w górę do 6,35 czy więcej. Do 6,35. Że długość lufy 540 w wersji 4,5 lub 6,35 i ta wersja ma wtedy 90 Joule. Pojemność butli, znaczy tego kartusza 320 z magazynkiem na 12 strzałów w każdym modelu. Myślę, że bardzo fajna konstrukcja. Jeszcze Wam pokażę. Tutaj jest wersja, macie też dwa regulatory dostępne, na którym macie aktualne odczyty. No, dosyć ciekawa konstrukcja, zobaczymy, na ile zostanie to wycenione. W tej chwili jeszcze nie. To są prototypy, w tym roku mają być produkowane. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście to zobaczyć, jakieś testy, strzelanie. To coś ogarniemy. Dobra, lecimy dalej. Po mojej prawej stronie zaraz zobaczycie stoisko RTI Arms. Tego Wam już nie będę pokazywał. Widzieliście to, możecie to zobaczyć na mojej poprzedniej relacji z zeszłego roku. Tu się chyba, przynajmniej nie widziałem, żeby coś się zmieniło. Dobra, lecimy szukać dalej ciekawostek. No i mamy Weihraucha. To jest nowy HW100X. Co się zmieniło w tej wersji, to zmienili regulator, jest bardziej precyzyjny i powiększyli cylinder. Cylinder ma teraz pojemność 250, także można oddać więcej strzałów z tego karabinka. Bardzo dobrze znany w środowisku strzelców HFT, bardzo cenny. Fajny model. Dobra, lecimy dalej. Dosyć dobrze znana marka Air Max, produkująca na przykład takie karabinki jak Katran, które są precyzyjne, celne. I tu jeszcze mamy jedną nowość, którą chciałbym Wam pokazać. To jest nowy Air Max Krite MK2. Wersję z powiększoną butlą. No i doszliśmy do najbardziej chyba znanej w Polsce marki Snowpeak. Zobaczmy, co tutaj mają ciekawego, nowego. A tutaj jest Max 2. Podwójny kartusz, 550 pojemności. No i prędkości 1300, 1200, 1100 FPS-ów. No, robi wrażenie, jeśli chodzi o dane. Tutaj jest poprzednik Max 1. Tutaj z jednym kartuszem, teraz jest z dwoma. I tutaj jest AP1000, które było w zeszłym roku zaprezentowane z butlą, z kartuszem. I macie tutaj też AP900. Całkiem ciekawa konstrukcja. W sumie bardzo lekki ten karabinek, jest taki mały, kompaktowy. Dajcie znać, jeśli Wam się któryś podoba, który chcielibyście zobaczyć. Może uda się go pokazać Wam, zaprezentować na kanale HFT One. Dobra, chodźmy zobaczyć coś dalej. Do następnego. Na koniec naszej wycieczki przedstawiam Wam jeszcze BRK, spółkę córkę Daystate z Anglii.
Myślę, że mają dosyć ciekawe propozycje. Zobaczcie na to. BRK Ghost. Całkiem fajnie wykonane. BRK Model Ranger XR2 Compact. Od kalibra 4,5 mm do 6,35 i od 18 do 28 Juli. Mały, kompaktowy, z regulacją, z magazynkiem, składaną kolbą. W sumie całkiem spoko. Tu jest jego dłuższa wersja. Dokładnie ta. 24 Joule w kalibrze 4,5 aż do 6,35 w 47 Joule. No całkiem ładny. No i w końcu dało się tutaj regulację. Większość tych wszystkich chickpadów nie ma, a ten ma. No tu jeszcze taka wersja. To jest Tactical. Jeszcze ten kartusz całkiem spory. Myślę, że może nawet całkiem sporo powietrza pomieścić, ale akurat tutaj nikogo nie ma, więc... I Magnum. Na koniec jeszcze Wam pokażę nowego Daystate'a Black Wolfa. Delta Wolf w kalibrach od 4,5 do 7,62, 50 Juli mocy w 4,5 do aż 155. Całkiem fajna wersja. I tu jeszcze mamy Black Wolfa, o którym wspominałem. Ten z kolei może być od 4,5 do 7,62 z mocą od 50 Juli, w maksymalnym kalibrze aż 170 Juli. Całkiem fajnie. No i wersję 4,5 mm, ponad 100 strzałów spokojnie. No i jeszcze Black Wolf Zero. Jeśli Wam się podoba, zostawcie łapkę pod filmem. Jakby kogoś interesował Spark, to takie jeszcze są dostępne. Tu oczywiście cylinder można sobie zmienić. Ten jest najmniejszy 350, potem jest 500, 700 karbonowa, ale kaliber od 5,5 mm do aż 9 mm. To tyle, moi drodzy. Dziękuję Wam, że dotrwaliście do końca targi IWA 2026. Dochodzą ku końcowi, zbliżają się ku końcowi. No i co? Do następnego na moim kanale HFT1. Cześć!